Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Travel Football Work Management. To jest pierwszy odcinek tutaj na nowym powstałym kanale. Będziemy tutaj rozmawiać z gośćmi, między innymi ze Skandynawii, polskimi i zagranicznymi piłkarzami, którzy gdzieś przyjechali, czy to na Islandię, czy to do Norwegii. I dzisiaj jest ze mną mój pierwszy gość, który jest od kilku tygodni właśnie w Skandynawii, w Norwegii, Damian Mosiejko. Już się przyłączamy. Witam Ciebie serdecznie, Damian. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Chciałem Cię na początku zapytać, jaka pogoda w Norwegii? Bardzo zimna. Dzisiaj z rana -29. Okej, strasznie. U nas jest, ja na Islandii teraz powiem Ci około 10, odczuwalna 14, ale jest bardzo ładnie, bo słońce dzisiaj świeci. A o której u Was wstaje dzień, tak mniej więcej? Wiesz co, jak przyjechałem, to mega późno się zaczynał. Bodajże 8 dopiero zaczynało być jaśniej, ale teraz z każdym dniem te dni są już coraz dłuższe. Mam wrażenie, że tak 7:30, 7 zaczyna robić się jaśniej. Mhm, mhm. Mieszkasz, to jest duża, mała miejscowość? Raczej mała miejscowość, jest to taka miejscowość turystyczna, bardziej tutaj krajobrazy górskie. Dużo turystów przyjeżdża tutaj na narty, że tak powiem, mega dużo apartamentów, takich, oni na to mówią, takie ich, nie wiem, malutkie mieszkanka, domy, które wynajmują ludzie, turyści i po prostu spędzają sobie tutaj zimowy okres. Jakieś najbliższe duże miasto norweskie? Elverum. Elverum, to już kojarzę okolice. Dobra, do Norwegii wrócimy sobie może pod koniec, a nawet na pewno. Zaczniemy od Twojej przygody, jak to się zaczęło. Jesteś z Gdyni, tak? Tak, dokładnie. Jedno z moich ulubionych miast na mapie Polski. Opowiedz coś, jak się zaczęła Twoja przygoda z piłką nożną. Jestem ciekaw, bo w Gdyni mamy 2 kluby, prawda? I wtedy, kiedy Ty się urodziłeś, ani Arka, ani Bałtyk nie były w piłkarskiej ekstraklasie, nawet jak byłeś kilkuletnim chłopcem, bo sprawdzałem mniej więcej, zresztą mam dobrą pamięć, Arka walczyła o powrót do ekstraklasy kilka lat w XXI wieku, 2000 chyba 5 czy 6, Arka grała w piłkarskiej ekstraklasie. Bałtyk wtedy grał na 3. szczeblu. Jak to się u Ciebie zaczęło z piłką nożną, jeżeli chodzi o to, jak byłeś młodym chłopcem? Wiesz co, zaczęło się to w ten sposób, że od zawsze jakby to była moja pasja i wiedziałem, że chcę to robić. Plus do tego mieszkałem w Gdyni na działkach leśnych, gdzie dużo osób jakby uczestniczyło w takim życiu typowo stricte. Były 2 boiska, tylko że betonowe, jedno piaskowe, i wszyscy, którzy tam byliśmy w podobnym wieku, to spędzaliśmy zawsze czas na zewnątrz, grając w piłkę. I ja cały czas jakby grałem na tym podwórku. Pamiętam właśnie, że mój kuzyn kilka lat starszy poszedł na Bałtyk i trenował, z tym, że on nie miał takiego talentu i też bardziej sporty motorowe go kręciły. Ja cały czas gdzieś tam grałem, prosiłem rodziców, czy znaczy się mamę, żeby mnie tam zapisała na trening, ale to jakoś było ciężkie do zrealizowania. W końcu pamiętam pierwszy taki bodziec, to było, że zagrałem z jakimś chłopakiem na boisku i po niego przyszedł chyba tata go odebrać. I zobaczył, że dobrze gram i sam powiedział, pograliśmy i powiedział: dobra, to chodźmy, porozmawiam z twoją mamą. I w sumie się tak zaczęło, że on przekonał moją mamę, żeby spróbować pójść na treningi, bo jego syn też chodzi. Na początku była to grupa nabór, stricte, że przychodziło się w weekendy z rana, sobota, niedziela. Było to jakby najpierw się przychodziło, było bardzo dużo chłopaków, i ja tam przyjechałem pierwszy, sobota, niedziela, pamiętam, weekend, następny, po czym dostałem już zaproszenie od trenera Grzegorza Wita, który też ma bogatą karierę trenerską. Był również na mundialu z trenerem Michniewiczem, był w sztabie, więc dobry fachowiec. I zaprosił mnie po tych kilku treningach naboru na treningi już takie bardziej wyselekcjonowanej drużyny w moim roczniku. I w sumie tak to się zaczęło. To była Arka? Tak, dokładnie. Zaczynałem w Arce Gdynia. Ile lat miałeś, jak już byłeś pełnoprawnym trampkarzem, juniorem? Myślę, że miałem z 10-11 lat.
Czyli to był gdzieś około 2005, 2004, 2006 rok, prawda? Coś takiego. Na pewno Czyli pamiętam, że chodziłem jeszcze na Arkę w Ekstraklasie. Pamiętne derby jeszcze kiedyś były 2-2 z Lechią i Arka wtedy spadła, więc ja pamiętam, że jeszcze widziałem, obserwowałem Arkę w Ekstraklasie. Jeszcze Arka wtedy grała na stadionie rugby, bo stary stadion był w renowacji. Jeszcze za Wojciecha Stawowego Arka grała na tym starym stadionie gdyńskim w Ekstraklasie. Później jakby przeniosła się na stadion rugby, no bo tworzył się budował nowy obiekt. No i zawsze moim marzeniem było grać w Arce jakoś tak. Zawsze też środowisko dookoła mnie było kibicami Arki. Mój tata u mnie w rodzinie również wszyscy uczęszczali na Arkę, na mecze i to naturalną koleją rzeczy było, że chcę jakby zacząć treningi w Arce. Nie widziałem innej opcji. słynnej górki nie pamiętasz? Nie pamiętam. Nieraz odwiedzałem, doskonale znam to miejsce, no ale niestety ja nie pamiętam. Tam są teraz korty tenisowe? Tak, dokładnie. Mhm. Też ja miałem chyba 11 albo 10 lat, jak jeszcze Arka tam grała, później właśnie przeniosła się na ten stary stadion i później było właśnie stadion rugby. Arka Gdynia i jestem też ciekaw, jak to jest właśnie z tym podziałem w Gdyni? Są kibice Bałtyku? Są zauważalni gdzieś? Jest grupa kibiców Bałtyku? Czy to kiedyś było, kiedy Bałtyk, bardziej z opowieści starszych twoich znajomych, kolegów, kiedy Bałtyk grał w latach 80. w Ekstraklasie, tych kibiców było więcej? Czy jak to wygląda w Gdyni? Zawsze byłem ciekaw. Znaczy się, no ja jak już dojrzewałem, no to nie było za wiele kibiców Bałtyku, z tym, że pamiętam, że szkółka Bałtyku też była bardzo dobra, dużo dobrych zawodników jakby rozwijała w naszych latach, więc jakby poziomowo, piłkarsko byliśmy, że tak powiem, na równym poziomie, ale kibicowsko no Arka przewyższała i no do teraz przewyższa Bałtyk praktycznie, no są tylko nieliczni tam fanatycy, którzy uczęszczają na Bałtyk. Pamiętasz twojego pierwszego trenera, jak wszedłeś do Arki Gdynia jako chłopak? Tak, no doskonale, no to był Grzegorz Wit i Mhm. pamiętam jak dziś przyszedłem właśnie na trening. Pierwsze były te chyba 2 czy 4 treningi naborowe, po czym dostałem zaproszenie do lepszej grupy, od razu były testy, pamiętam szybkościowe i z piłką, żonglerki, no i pamiętam, że zrobiłem chyba najwięcej żonglerek i od tego się zaczęło. A powiedz mi, z twojego rocznika 9-5 wypłynął ktoś? No Michał Nalepa, Darek Formela, tacy najbardziej Okej. znani. Eee, Michał jest w Turcji teraz, wrócił do tak, Turcji, Darek jest w Stanach? w Stanach, dokładnie. Mhm. Ale jakbym miał powiedzieć, no to nasz rocznik był mega dobry, ale no rywalizowaliśmy z Arką 9-4, a oni byli, że tak powiem, w tamtym okresie najlepsi w Polsce. Ciężko było ich pokonać. Zawsze jak graliśmy z nimi, no to nas tam po 5, 6, 7-0 pokonywali, więc ciężko było. Ale no mieliśmy dosyć mocny rocznik. W rozgrywkach juniorskich miałeś jakieś sukcesy? Mieliście ogólnopolskie medale, czy z Arką? Znaczy, że się ja wtedy nie uczestniczyłem stricte w tym, ale było chyba brązowy medal Mistrzostw Polski albo srebrny, nie pamiętam teraz, Mhm. ale wiem, że jakiś tam sukces był, tylko że to właśnie my byliśmy już potem mieszani junior młodszy z juniorem starszym, 9-5, 9-4, no i tam już była duża selekcja, ciężko było się przebić i ja nie brałem udziału w tych mistrzostwach, pamiętam. Chciałbym przeskoczyć już, jak byłeś nastolatkiem, albo może troszeczkę później. Nie pytam o rezerwy Arki, ale pamiętasz swój debiut pełnoprawny w Arce w pierwszym zespole? Tak, to był Puchar Polski z Chojniczanką Chojnice. Do przerwy wygrywaliśmy 1-0 chyba, w 46 minucie strzeliśmy bramkę. Takie małe derby. Później 1-1 i przegraliśmy po karnych. Mhm. Jeszcze Właśnie też pamiętam, straciłem piłkę, chyba chciałem tam wyprowadzić kontraatak, przechwycili, z mojej straty padła bramka na 1-1. No i finalnie po karnych odpadliśmy. Także doskonale pamiętam ten mecz. w Chojnicach, U siebie, przed u własną siebie w Gdyni. publicznością. Mhm. Właśnie fajnie, że nawiązujesz do Pucharu Polski, bo chciałbym nawiązać do sezonu 16-17, chyba jeden z ostatnich największych sukcesów Arki. Arka czeka na powrót przede wszystkim do Ekstraklasy teraz, ale Puchar Polski, jesień
tego sezonu zaczynałeś jako taki zawodnik szerokiego składu Arki Gdynia. Mówię o sezonie 16-17. Twoim trenerem był Grzegorz Niciński, prawda? Dokładnie, tak. Ja wtedy jakby byłem w rezerwach, dostałem jakąś tam szansę, najpierw kilka razy zaproszenie na treningi do pierwszej drużyny. Trenerem wtedy jeszcze był Dariusz Dźwigała, asystentem Grzegorz Niciński, a trenerem rezerw właśnie Grzegorz Wit. No i po czasie właśnie trener Grzegorz Niciński to przejął, asystentem był Grzegorz Wit. Sezon wcześniej właśnie był ten awans do Ekstraklasy, co ja debiutowałem, odpadliśmy z tego pucharu, ale był awans do Ekstraklasy. Pamiętam, jeszcze się z kolegami tam na osiedlu założyłem, że będzie ten awans i finalnie był. No i tylko, że ja byłem jakby młodzieżowcem, wtedy też to nie było aż tak rozpromowane, jak to wygląda teraz. Też nie było przepisu młodzieżowca w Ekstraklasie. No i też rywalizowałem z mega dobrymi zawodnikami. Jeszcze Grzegorz Tomasiewicz był wtedy u nas w składzie, także nas było tam naprawdę ciężko było wywalczyć miejsce w składzie. No ale byłem w szerokiej kadrze, dostałem jakieś tam swoje szanse, pamiętam w pierwszej lidze, co był awans. Jeden mecz zagrałem w pierwszym składzie. No i potem już głównie trenowałem, no i dostaliśmy my jako zawodnicy szerokiej kadry, co było zwycięski ten puchar, to w pierwszych 3 meczach jakby dostaliśmy szansę pokazania się, tam wygraliśmy pierwszy mecz chyba z Romintą Gołdap, drugi graliśmy Olimpia Zambrów i trzeci Krzeszo Ostrowiec, to w tych meczach brałem udział, a potem już po jesieni zmieniłem klub, odszedłem na wypożyczenie do KS Chwaszczyno, do 3. ligi. Te mecze, nawet pewnie nikt z Was się nie spodziewał, że te mecze też będą ważne, bo za kilka miesięcy Arka będzie świętować Puchar Polski w 2017 roku. Czemu było wypożyczenie do Chwaszczyna? To była też pośrednio Twoja decyzja, że chciałeś po prostu być w rytmie meczowym grać, czy trenerzy podjęli taką decyzję, żeby Ciebie obserwować, ale w grze, w treningach, w meczach? Znaczy, jakby ja trenowałem bardzo dużo w pierwszym zespole, ale ciężko było mi dostać szansę, no i ja też prosiłem, sam nalegałem, żeby po prostu odejść gdzieś na wypożyczenie i grać, bo to było dla mnie w tamtym momencie najważniejsze. Pamiętam, byłem na testach z Niczu Pruszków w pierwszej lidze, niestety się nie udało tam dostać. Był jakiś temat Widzewa w 3. lidze Łódź, ale coś tam się finalnie nie spięło i tam nie trafiłem. I pamiętam też jak dziś, jak już właśnie tam nie było wiadomo, co będzie dalej. Ja byłem w takim martwym okresie, bo czekałem na jakieś tam decyzje, a trenerem w Chwaszczynie były zawodnik Łukasz Kowalski, prawy obrońca, który doskonale mnie znał i z szatni, i jako zawodnika. No i spotkaliśmy się w sumie stricte przypadkiem na siłowni i zapytał mnie, czy chcę jakby przyjść na trening i też 3. liga i dał mi szansę. Przyjechałem, też sponsor Arki, pan Walder, był tam, Toyota Chwaszczyno Walder, jakby właścicielem klubu i dużo nas tak jakby stricte zawodników, którzy mieli mniejsze szanse na grę w Arce, tylko trenowali, to poszło po prostu tam do 3. ligi, żeby się rozwijać i grać więcej. I to był w sumie dobry czas, bo sprawdzałem sobie Chwaszczyno, już jest o wiele niżej, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe. Wtedy utrzymaliście wiosną 2017 roku 3. ligę dla Chwaszczyna, prawda? Tak, dokładnie. A kto był trenerem wtedy w Chwaszczynie? Łukasz Kowalski. Tak, Łukasz Kowalski. Okej. I latem co nastąpiło wiosną po pobycie w Chwaszczynie? Po tym pobycie w Chwaszczynie też w sumie czekałem na jakiekolwiek ruchy i finalnie wyszło tak, że z Błękitnych Stargard trener jakby był razem na UEFA Pro z trenerem Łukaszem i się znali i w sumie jakby zaciągnął opinii na mój temat oraz tam młodzieżowca napastnika, no i we dwójkę pojechaliśmy do 2. ligi właśnie do Błękitnych. Trener od razu się zdecydował, mówił, że on jest na tak i wszystko zależało. W sumie tam były jakieś formalności między klubami, ale to finalnie wszystko poszło bez problemu, no i trafiłem do Błękitnych na cały rok, do 2. ligi. Trenerem był trener Kapuściński? Dokładnie.
Też sprawdzałem, że też Błękitni też są niżej chyba w trzeciej lidze, rangę niżej. Utrzymaliście też minimalnie, ale utrzymaliście drugą ligę dla Stargardu. Jak oceniasz ten pobyt? Patrzyłem, że statystyki dobre, sporo grałeś meczów, sporo No, chłopaków ciekawych było, no i to przede wszystkim utrzymanie. nie no, mieliśmy, że tak powiem, mega dobry zespół. Tam też to było takie mega przetarcie dla mnie w końcu z dorosłą piłką, no bo druga liga też, pamiętam, Radomiak był, Jastrzębie, ŁKS, zupełnie inne mecze. Ja też jakby mój pierwszy sezon taki pełny, pamiętam, chyba zagrałem z 29 meczy, z tego większość w pierwszym składzie, poza jakimiś tam pauzami za kartki czy kontuzje. Także pod względem rozwoju mega dobrze i też to utrzymanie nie do końca odzwierciedla to, w jakim byliśmy momencie, bo przez chwilę byliśmy na 4. miejscu i mega dobrze nam szło. Mieliśmy dobrą serię, po czym nagle coś się maszyna zatarła i niestety walczyliśmy do ostatniej kolejki o utrzymanie i tam pamiętam chyba my graliśmy przedostatni mecz chyba na Kluczborku. Chyba 3 kolejki były do końca, wystarczył nam remis, wszystkie przegraliśmy i tam mecze się tak ułożyły. Pamiętam, Gwardia chyba zremisowała ze Stalą, Stalowa Wola. Gwardia wtedy spadła, ale nam ten wynik pomógł i my się finalnie utrzymaliśmy w drugiej lidze. Błękitni 41, Kluczbork 39, Kluczbork spadł. Dokładnie. A Tak wy było. ostatni mecz, teraz sprawdziłem, ostatni mecz graliście, co ciekawe, z zespołem Gryfem. Gryfa Wejherowo i przegraliście, ale to nie ma znaczenia. Myślisz, że kartki, kontuzje, czy po prostu taki słabszy czas, że z tego 4. miejsca taka stagnacja szła? Myślę, że też nam zabrakło trochę szczęścia w niektórych meczach. Po Mhm. prostu piłka. Mieliśmy nieraz dobre okazje, nie udawało się i potem jak już nam dobrze szło, była ta seria, że tak powiem, pozytywna, no to się szło za ciosem, potem delikatnie rozczarowywaliśmy, wiadomo, graliśmy ciut gorzej, ale no też brakowało momentami szczęścia. Tam też trafiłeś na Huberta Kotusa, prawda? Dokładnie, tam się poznaliśmy. I jak wspominasz, bo to był wasz jedyny klub, w którym się spotkaliście, jak wspominasz Huberta z szatni, z boiska? No mega pozytywna osoba, taki pozytywny wariat atmosfery, że tak powiem. I ta lewa nóżka śmigająca. Tak, lewa noga, też pracowity, dużo trenujący indywidualnie. Także no mega pozytywnie wspominam ten czas z Hubertem. Ogólnie mieliśmy naprawdę bardzo dobrą szatnię pod względem atmosfery i nie było się nawet do czego przyczepić. Na jakiej pozycji, powinien cię od początku spytać, ale na jakiej pozycji zaczynałeś w Arce Błękitnych 6-8? Od zawsze byłem środkowym pomocnikiem. Sporadycznie gdzieś tam może na środku obrony, ale tam się nie czuję za komfortowo, ale stricte moja pozycja to 6-8. Mhm. Bardziej wolisz grać, mieć takie założenia defensywne, czy to nie ma znaczenia dla ciebie? Czy może, czy do przodu, czy z tyłu grasz? Wszystko zależy też jak trener mnie ustawiał. No, w Błękitnych bardziej grałem na początku na 6, no bo też zabezpieczałem, byłem też bardziej takim defensywnym pomocnikiem, ale ja stricte preferuję pozycję typowo numer 8, tak jak koszulka za tobą. No właśnie, tak ciekawie też. No bo tak myślałem, że między 6 a 8. Okej, Błękitny i Stargard to był cały sezon, druga liga i potem trafiasz do Siedlec. Tak, Też, dokładnie. I też druga liga. Jak to się stało dalej? A zapomniałem cię zapytać, czy będąc piłkarzem Błękitnych to było wypożyczenie z Arki, czy już transfer? To był transfer definitywny. Skończył Czyli mi się już kontrakt w Arce z czasem, kiedy to wypożyczenie skończyło się w Chwaszczynie. Tam tylko należał się chyba jakiś ekwiwalent za wyszkolenie, z tego co pamiętam. No i kluby się jakoś tam dogadały. Ja opuściłem już, transfer definitywny był do Błękitnych Stargard. No i miałem tam kontrakt na rok. No i po dobrym sezonie jakby no chciałem iść gdzieś wyżej, ale to nie udało się. Byłem na testach w Wigrach Suwałki w pierwszej lidze, ale też tam na treningu i doznałem urazu i finalnie nie doszło to. Te testy nie wyszły pozytywnie, no i wróciłem do domu i w sumie na drugi dzień zadzwonił do mnie dyrektor sportowy z Pogoni Siedlce Piotr Kościorowski
a trenerem był Paweł Sikora, który też wcześniej był trenerem rezerw Pogoni Szczecin, nieraz graliśmy sparingi i też był na meczach, więc kiedyś też był w Arce trenerem, także myślę, że znał mnie i się odezwał i pojechałem do Siedlec. Też trafiłeś do zespołu, który chwilę wcześniej grał w pierwszej lidze. No, ciekawy zespół, do dzisiaj gra w drugiej lidze. No właśnie, i to była druga liga i to były 2 lata, prawda? Z tego co pamiętam. Tak, no my przyszliśmy, no to w sumie tam była duża rewolucja, bo nas przyszło chyba z 12-15 nowych zawodników, z tego co pamiętam w tamtym okresie. To już województwo mazowieckie, troszeczkę inne warunki. Też jest już grono kibiców do dziś. Stadion taki ciekawy dosyć, z jedną tą trybuną. Jak wspominasz, też sporo grałeś w Sierdzach. Myślę, że najwięcej, jeżeli chodzi o drugoligowe boiska, prawda? Przez te 2 sezony. Tak, dokładnie. No, pod względem warunków do pracy, do treningu, no to uważam, że jedno z lepszych miejsc, w jakim miałem możliwość być, bo dobry stadion, dobra płyta, na stadionie siłownia, obok przy stadionie hotel z aquaparkiem, na który chodziliśmy na odnowę, 2 boiska trawiaste do treningu, jedno sztuczne, także no pod względem takiego infrastruktury i treningu, no to uważam, że najlepsze miejsce, w jakim miałem możliwość być. A był przeskok ze Stargardu? Stargard Siedlce? No Stargard, że tak powiem, był bardziej takim miejscem, żeby się wybić, pokazać. Był to bardziej skromniejszy klub, ale wszystko było robione z głową, rozsądnie i stabilnie, także uważam, że na te warunki, jakie miał i ma Błękitni Stargard, to uważam jak najbardziej ok, no ale pod względem rywalizowania z Pogonią, no to duży przeskok. No tak. A jeszcze teraz doszła Kotwica Kołobrzeg, która walczy o pierwszą ligę. W Siedlcach spędziłeś 2 lata. Były jakieś plany? Słyszeliście wy jako zawodnicy, że są plany, żeby wrócić do pierwszej ligi, czy nie było jakiegoś nacisku ze strony klubu, że walka o pierwszą ligę, po prostu mieliście grać w drugiej lidze? Jak to wyglądało? Czyli cel był zbudować taką drużynę, która będzie mocna i będzie w stanie coś powalczyć i osiągnąć. No, każdy zakładał cel, jak wychodzi na mecz, wygrywać każdy kolejny mecz i zobaczymy, co będzie dalej. Pamiętam, że ten okres początkowy był mega słaby. Rozczarowywaliśmy bardzo dużo nowych zawodników, nie zgraliśmy się odpowiednio, przegrywaliśmy. W pewnym momencie byliśmy już na ostatnim miejscu w lidze. Także no, nie wyglądało to ciekawie. Nastąpiła też zmiana trenera, chyba tam po 8-10 kolejkach, nie pamiętam dokładnie. No ale potem jakby przyszedł trener Marcin Prasoł, który też był w sztabie Adama Nawałki i uważam, że pod względem taktycznym, wiedzy, poruszania oraz rozwoju, no to drugi chyba najlepszy trener, który miał wpływ na mnie jako na zawodnika pod względem rozwoju mojej osoby. I to też ciekawe, że trener Prasoł nie tak dawno pracował w Ekstraklasie w Górniku Łęczna. To chyba jego jedyna praca, jeżeli się nie mylę, jeżeli chodzi o Ekstraklasę oczywiście. 2 Tak, lata. no w Górniku Łęczna, no my wtedy, że tak powiem, przejął nas w mega ciężkim momencie, to nie było łatwe zadanie, ale finalnie no w pewnym momencie byliśmy na 4. miejscu i brakowało nam do 2 punktów do Bełchatowa, żebyśmy się podłączyli do baraży o walkę o awans do pierwszej ligi. Także tam mało brakło, no ale już potem jeden mecz chyba tam nie wygraliśmy, zremisowaliśmy, no i już no było pewne utrzymanie, ale też było pewne, że będzie bardzo ciężko o awans do ligi wyżej. To był ten drugi sezon w Siedlcach, czy pierwszy? Pierwszy. Pierwszy. I później był jeszcze kolejny sezon. Kontrakt podpisałeś, jak przychodziłeś do Pogoni, na 2 lata? Tak, od razu. I po tych 2 latach co było? No to był taki burzliwy okres, bo po tym roku pierwszym też znowu przebudowa trochę zespołu, nowy trener, nowe osoby zarządzające klubem. No i też dużo się tam działo wewnątrz klubu, też duża afera wynikła, ale to też nie ma co tam poruszać w tym momencie, to tam mało ważne. No ale też kolejnym, że tak powiem, wielkim wydarzeniem, które było, no był COVID, który się zaczął. No tak.
i wtedy. I to był koniec sezonu, tak jak zawsze, wiosna. I co dalej było po Siedlcach? Po Siedlcach stricte chciałem jakby zostać na Mazowszu, bo mieszkałem w Warszawie, dojeżdżałem z Warszawy, no i też dyrektorem sportowym w Polonii Warszawa został Piotr Kosiorowski, który ściągał mnie do Siedlec. Właśnie ze względu na COVID, pamiętam, Polonia chyba była w trzeciej lidze, tam na samym dole, ale awansowały chyba 2 drużyny, pamiętam, Sokół i ktoś jeszcze, czy nie pamiętam, czy to nie w tej lidze. Sokół Ostróda awansował, ale nie było spadków, dzięki temu Polonia się utrzymała w trzeciej lidze, no i ja podpisałem już też kontrakt właśnie na 2 lata w Polonii Warszawa, no bo zależało mi na tym, żeby zostać stricte w Warszawie. Już wtedy trafiłeś na francuskiego właściciela Polonii? Tak, właśnie chwilę przed tym jakby on kupił, czy tam nabył akcje klubu i rozpoczął jakby inwestycje w nowy projekt. Plan był 2-letni na awans z trzeciej ligi do drugiej. Pierwszym twoim trenerem w Polonii kto był? Wojciech Szymanek, były zawodnik Polonii tak. Warszawa. I pierwszy sezon to było właśnie to utrzymanie i w drugim sezonie już czuć było, że ten nacisk jest bardzo mocny na awans do drugiej ligi? Znaczy, każdy z nas po pierwszym sezonie był tak rozczarowany, że my nie widzieliśmy innej opcji, żeby tylko awansować, no bo to też zależało, a od tego nasza przyszłość, każdy też jest ambitny i po to każdy przyszedł do Polonii, żeby ją odbudować, bo wiedzieliśmy, o co gramy, więc wychodziliśmy z takim nastawieniem, żeby wygrywać każdy kolejny mecz. Czuć było za swoimi plecami tą grupę kibiców. Zawsze się mówi, że w Warszawie Polonii, tak kibice Legii mówią oczywiście złośliwie, że w Warszawie Polonii nie ma, ale Polonia jest, bo ma tysiące kibiców. Czuć było, że jest to mocno kibicowska sfera, taka warszawska sfera kibiców warszawskiej Polonii, tego dosyć starego, bardzo starego klubu. Czuć było, szczerze powiem, że czułem się tam mega komfortowo, czuć było ogromne wsparcie i naprawdę ci kibice są mega oddani temu klubowi. Wiadomo, że jest mega duża konkurencja, no bo na Legię przychodzi po 20 parę tysięcy i jest to ciężkie jakby sobie porównać, tak? Ale pod względem takiej życzliwości, atmosfery na meczu, no to faktycznie było czuć, że się gra ten mecz na tej Konwiktorskiej i ja wspominam bardzo dobrze te wszystkie mecze u siebie. Czy na wyjeździe też kibice za nami jeździli, nas wspierali, także mega pozytywne wrażenia. Ten drugi sezon był dla was specyficzny, rywalizowaliście praktycznie do ostatnich sekund, do ostatnich meczów z Legionowią Legionowo. Ja też bardzo dobrze pamiętam, bo nawet robiłem live'y na swoim kanale, gdzie wrzucałem wyniki na żywo Legionowi i Polonii. Bardzo mocno życzyłem Polonii wtedy awansu do drugiej ligi, zresztą mam taki stosunek, że bardzo dobrze pamiętam to ich mistrzostwo z 2000 roku. Pamiętasz to i tą radość ich, z tego co pamiętam, ten jeden z waszych ostatnich meczów na Polonii, chyba tam był komplet, 5 albo 6 tysięcy kibiców. Popraw mnie, jeżeli się mylę. No przedostatni mecz graliśmy z Legionowią, Mieliśmy do nich 2 punkty straty. Ogólnie cały sezon jakby byliśmy na drugim miejscu, goniliśmy Legionowie, w najgorszym momencie chyba mieliśmy 11 punktów straty. Po czasie wyszło, że tam 7, 4, no zależało od sytuacji. Jedna sytuacja była chyba najbardziej taka kryzysowa, przegraliśmy, pamiętam, na GKS Wikielec i przy życiu nas chyba utrzymał ŁKS, drugi wygrał z Legionowią w tamtym momencie, bo byłoby już po wszystkim. No i potem jakby my szliśmy łeb w łeb, no i wiedzieliśmy, że przedostatni mecz będzie o wszystko. My musieliśmy wygrać, im wystarczył remis, a jakby wygrali, no to już mieli pewny awans i wtedy jakby no było mega parcie i kibicowskie, żeby przyciągnąć tłumy na ten mecz. Właśnie od dawien dawno otworzyli tą historyczną trybunę kamienną, bo zazwyczaj nie było tyle ludzi, żeby otwierać 2 trybuny. Także obstawiam, że chyba 4,5 tysiąca, 5 tysięcy było na tym meczu. To bardzo dużo i ostatni mecz pamiętam, że taki dosyć specyficzny, bo nie wiem, tam chyba najpierw było na styku wynik, a później wysoko wygraliście, z tego co pamiętam. Ten ostatni wyjazdowy, pamiętasz go?
Pamiętam doskonale, bo dzień wcześniej miałem urodziny i wiedzieliśmy, o co gramy, tylko musieliśmy wygrać, żeby zapewnić sobie bezpośredni awans. No i zaczęliśmy ten mecz od straty bramki, chyba tam między 5., 10. minutą Pierwsze minuty. straciliśmy gola na 1-0, ale udało się tam odrobić do przerwy. Chyba nawet do przerwy wygrywaliśmy, no i się skończyło tam chyba 3 czy 4-1 no i mogliśmy świętować upragniony awans. Trenerem Polonii był Rafał Smalec, zresztą do dzisiaj jest trenerem Polonii. Jak wspominasz szkoleniowca? No, bardzo dobry warsztat. Uważam, że pod względem takich stricte treningowych, analizy, to sztab był naprawdę dobrze skomponowany i też widać było pomysł, który chcieliśmy prezentować na boisku. Też pierwszy raz wtedy zacząłem trenować i grać w ustawieniu 3-4-3, 3-5-2. Także no, inne ustawienie, inna taktyka, ale uważam, że pod względem takim gry to jeden z lepszych systemów, w jakim miałem możliwość grać. Sporo fajnych piłkarzy przewinęło się przez te twoje 2 sezony w Polonii, ale chciałbym cię zapytać o jedno nazwisko, bardzo mnie interesuje, o Łukasza Piątka. Chłopak z mojego rocznika, zawodnik, który grał w moim klubie, któremu bardzo kibicuję w Zagłębiu Lubin. Wiem, że to jest mała, duża legenda Polonii Warszawa. Z nim na pewno trenowałeś. Jak wspominasz Łukasza jako zawodnika, profesjonalistę? No tak jak go ująłeś, zawodnik profesjonalista i do tego mega pozytywna osoba i kolega poza boiskiem. Mieliśmy mega dobry kontakt w szatni. Mega pozytywny człowiek, zawsze uśmiechnięty. Też no wzór, tak, dla nas jako młodszych zawodników to był wzór, typowy taki kapitan, legenda klubu i tak jak on się zachowywał i poza boiskiem i no to można było tylko od niego czerpać i obserwować jak on wpływa swoją grą, zachowaniem, postawą wszędzie. Typowy przykład jakby dla młodszych zawodników. Czuć było, że oddałby serce i może nie tylko za Polonię? No to było u niego naturalne, także to niepodważalne po prostu. Wiadomo było, że jak on wychodzi z opaską, no to nie ma innej opcji. Mhm. Fajnie. Awans do drugiej ligi i powiedz mi, to była oczywiście wiosna. Też kontrakt ci się kończył, czy jak to wyglądało? Tak, kończył mi się kontrakt, udaliśmy się na wakacje, no i podczas wakacji dostałem telefon, że niestety klub nie będzie zainteresowany przedłużeniem kontraktu, bo szukają jakby innego typu zawodnika na moją pozycję. Mhm. To troszeczkę tak cię wybiło, bo zrobiłeś mega fajną rzecz, awansowałeś z tym klubem do drugiej ligi. Miałeś pewnie swoje jakieś plany i marzenia, że zagrasz, czy po prostu przyjąłeś tą wiadomość jak normalnie? No nie do końca. Dla mnie to było chyba jeden z największych ciosów, no bo uważałem, że umawialiśmy się na coś, cel 2-letni był awans, udało się go zrealizować. Też uważam, że piłkarsko się obroniłem. W najważniejszych momentach nieraz strzelałem bramki, wygrywaliśmy po 1-0 i miałem niebierny, a czynny udział w tym awansie. No i w sumie to byłem w dużym szoku, że też na telefonach odbywa się coś takiego, że nie zostało mi to powiedziane prosto w oczy, nikt mi nie podał ręki, tylko po prostu zadzwonił i powiedział, że dziękuję. Powiem ci szczerze, tak osobiście, prywatnie, mam prawo w sumie do tego. Oglądałem twoje highlightsy w internecie, też sporo widziałem, jak grałeś właśnie w Polonii, też twoje gole. Analizowałem sobie statystyki przede wszystkim i ja naprawdę byłem w szoku, bo jeżeli byśmy mówili o zawodniku po 30, który gdzieś tam jest wypalony, już przechodził przez 10 klubów, ok, ale przecież ty miałeś 25, 26 lat, 7 maksymalnie, z tego co pamiętam, prawda? Mhm. Jak to się stało, że trafiłeś do niedaleko w sumie, niedaleko z Warszawy do Skierniewic? No to w sumie wszystko, że tak powiem, było na wariata. Ja byłem na wakacjach w połowie jakby urlopu, bo też urlop Przepraszam, że ci planowałem. przerwę. Dostałeś wtedy telefon? Tak, no. A kto zadzwonił z Polonii? Znaczy najpierw ja zadzwoniłem, żeby się dowiedzieć co i jak. Też urlop jakby swój zaplanowałem pod to, że wracam tego i tego dnia, no bo byłem nastawiony na to, że zaczynam przygotowania, bo krótki był urlop, chyba maksymalnie 10 dni. Pamiętam, tydzień chyba miałem wakacji za granicą. No i jak wylądowałem, to czułem, że coś jest nie tak, wisi w powietrzu, no i z perspektywy czasu tak się okazało. Dostałem telefon od trenera, że mi dziękuję za współpracę, no i
i wtedy w sumie całe wakacje spędziłem na telefonie, żeby znaleźć jakąś ciekawą opcję dla mnie. To był czerwiec, lipiec? To był czerwiec, ostatni I, tydzień. mhm. I to sam po prostu szukałeś, czy ktoś się do ciebie ze Skierniewic odezwał? Jak to wyglądało? Tam w sumie jakieś kontakty przez znajomych. Pamiętam, że w sumie finalnie wyszło tak, że trener Dawid Kroczek jest też spod Łodzi, albo stricte z Łodzi i był na meczu właśnie z Sokołem Aleksandrów Łódzki, co wygraliśmy 1-0, ja strzeliłem bramkę. No i on się też do mnie odezwał telefonicznie, powiedział, że on jest na tak, ale też w międzyczasie rozmawiałem z innym klubem obok Warszawy, ale finalnie się nie dogadaliśmy co do jakichś tam formalności i stwierdziłem, że skoro jest taka opcja też blisko, zależało mi cały czas jakby, żeby być blisko Warszawy, no bo tam jakby stacjonowałem, dobrze mi się żyło, nie chciałem jakoś mega zmieniać swojego życia w tamtym momencie. Też byłem w kontakcie już, zaczynałem się kontaktować właśnie z Hubertem, bo on jakby zaczynał projekt swój otwierać, angażować tą firmę. Także byłem w kontakcie, przygotowałem właśnie wtedy to wideo, żeby mu je wysłać. No ale jeszcze wtedy nie miałem w sobie na tyle odwagi, żeby gdzieś tam wyjechać i postawiłem na to, żeby się udać właśnie do Unii Skierniewice. Tym bardziej, że Mhm. przekonała mnie ta wizja tam całej infrastruktury, która właśnie miała się tworzyć i tak dalej, no bo też z perspektywy czasu Unia ma fajny stadion, fajne warunki do treningu i uważam, że to będzie szło tylko w dobrym kierunku. Tak, sprawdzałem właśnie budowy stadionów w Polsce, które trwają i gdzieś tam się zakończyły i właśnie Skierniewice. Widziałem taki fajny, jak to wygląda ich obiekt. Nieźle, nieźle jak na trzecią ligę. I to była Bardzo jesień, z tego co pamiętam, to była jesień w Skierniewicach. Grałeś w trzeciej lidze, znowu wróciłeś na poziom trzecioligowy, zakończyłeś jesień i co? To był kontrakt krótkoterminowy, roczny, półroczny, jak to wyglądało? No, kontrakt był dwuletni, ale finalnie doszliśmy do wniosku, że nie widzimy sensu dalszej współpracy. No i po prostu dogadałem się z władzami klubu, z trenerem i po prostu zostałem wolnym zawodnikiem. Jeszcze wtedy zaczynały się chyba Mistrzostwa Świata właśnie w Dubaju. To był chyba ten okres. No i po prostu doszliśmy do wniosku, że nie wypełnimy tego kontraktu do końca i sobie podaliśmy rękę i podziękowaliśmy. Po kilku latach wracasz na północ Polski do Koszalina, tym razem taka środkowa część, północna Polski, do Gwardii, no zespołu, który kilka lat wcześniej gra w drugiej lidze, ma problemy między trzecią a czwartą ligą. Dlaczego akurat Koszalin? Dlaczego Gwardia? To w sumie było tak znienacka. Ja się zastanawiałem, co robić, co poczynić. Też nie było jakichś sensownych, klarownych ofert. Już i wtedy tak stwierdziłem, w sumie jest kolejna wizja czegoś fajnego. Dobrzy zawodnicy, którzy tam mają przyjść, którzy mają tworzyć nowy zespół. No i stwierdziłem też północ Polski, bliżej domu. Z perspektywy czasu uważam, że ten ruch był niezły, ale finalnie no jest mogło być lepiej. Wiosna 2023 roku i jesień 2023 roku, prawda? Tak, Spędziłeś w dokładnie. Koszalinie. Zespół skończył rozgrywki, z tego co pamiętam, na drugim miejscu w czwartej lidze. Jak oceniasz ogólnie ten pobyt w Koszalinie? Bo z tego co pamiętam, to było bardzo dużo hałasu związanego z Gwardią Koszalin, między innymi z Michałem Masłowskim, z kilkoma innymi piłkarzami, między innymi tobą. Przecież miałeś mnóstwo spotkań na poziomie drugiej ligi, około 8-9 masz w pierwszej lidze, więc dochodzili tam bardzo mocni, silni piłkarze, którzy mieli stworzyć bardzo mocny zespół na poziom może trzeciej, za chwilę drugiej ligi. Jak to wyglądało? Znaczy z perspektywy jakby podpisania kontraktu plan był taki, żeby spróbować powalczyć w pierwszym półroczu. Była bardzo duża strata do Floty Świnoujście, ale no mieliśmy zrobić wszystko, co się da, żeby spróbować zniwelować tą stratę, ale no finalnie się nie udało i też no, to był bardzo ciężki cel do zrealizowania.
i bardziej podchodziliśmy do tego tak, że okej, te pół roku jest pod to, żeby przygotować się na kolejny nowy sezon i w tym nowym sezonie po prostu walczyć o wszystko na 100% i walczyć o ten awans. I jesień zeszłego roku jak wyglądała, jeżeli chodzi o twoją perspektywę? Znaczy no pechowo, bo wróciliśmy dokładnie tydzień potrenowałem i na sparingu wewnętrznym doznałem urazu kolana. Z perspektywy czasu, no finalnie dobrze, że nie nic poważniejszego, bo mogłem uszkodzić więzadła krzyżowe, a tylko tam ponaciągałem i delikatnie ponadrywałem. No ale straciłem 6 tygodni, także no ja byłem już wykluczony trochę z rywalizacji, no bo każdy trenował na pełnych obrotach, był w gotowości, a ja byłem 6 tygodni do tyłu i musiałem to wszystko nadrabiać i była ciężka już sytuacja, tym bardziej, no, że zespół dobrze wystartował i dobrze funkcjonował, więc nie było argumentów, żeby cokolwiek ruszać. Mhm. Czyli rundę jesienną już nie grałeś jako piłkarz. Znaczy grałem, doszedłem chyba tam w połowie sezonu, znaczy w połowie po miesiącu, półtorej, wróciłem, no ale już zespół dobrze funkcjonował, no byłem brany pod uwagę, no ale bardziej byłem zmiennikiem już przez te pół roku. Mhm. I zakończyła się runda jesienna, listopad między innymi, tak myślę, listopad, grudzień, bo niższe ligi też kończą, tak mniej więcej. Drugie miejsce z tego co pamiętam Gwardia zajmuje, nie ma to znaczenia. I co? I ktoś z klubu dał ci cynk, że nie wiąże z tobą przyszłości? Czy sam podjąłeś taką decyzję, że to jest koniec? Znaczy, no ja podjąłem decyzję przez to, jak to funkcjonuje aktualnie w środku. Były pewne rzeczy, na które się umawialiśmy. Też jeżeli się podpisuje kontrakt, no to się go egzekwuje. Ja jestem sportowcem i jestem do dyspozycji klubu, a jeżeli na coś się umawiamy i to nie jest realizowane ani egzekwowane, że trzeba iść do pracy, no to uważam, że coś jest nie tak. Czyli uważasz, że może być problem z tą realizacją planów koszalińskiej piłki w najbliższej przyszłości? Znaczy, nie uważam do końca tak, ale uważam, że niektóre sprawy organizacyjne mogą mieć wpływ też na wynik sportowy. Za tym też poszło dużo zawodników, którzy zrezygnowali i odeszli z klubu, no bo spojrzeli na to z innej perspektywy, tak? Będąc na urlopie, każdy też miał czas, ten grudniowy okres na przemyślenia, zastanowienie się, co dalej. No i uważam, że każdy podejmuje taką decyzję, jaką chce. To każdy ma wpływ na swoje życie, tak jak ma zamiar też prowadzić swoją karierę. No ja podjąłem taką decyzję, że nie widzę się w takim projekcie na ten moment mało stabilnym. I to właśnie w grudniu podjąłeś taką decyzję? Tak, no biłem się z myślami bardzo długo, ale sam wewnętrznie podjąłem tą decyzję w grudniu, że chcę rozwiązać kontrakt i być wolnym zawodnikiem. Mhm. I jak się stało, że trafiłeś w 2024 roku na początku teraz do Norwegii? W sumie ja zastanawiałem się, co tutaj teraz, że tak powiem, wymyślić i jaką opcję wybrać, a w międzyczasie byłem w kontakcie z agencją Huberta i tak dalej i rozmawialiśmy bardzo często. Hubert też zadał mi kilka pytań, jak ja do tego podchodzę, czy jestem otwarty, czy nie. Ja mu powiedziałem, że jestem jak najbardziej za tym, żeby coś zmienić, żeby zaryzykować i jeśli będzie jakakolwiek opcja, to po prostu niech się ze mną kontaktuje, a co z tego wyniknie, no to czas i życie pokaże. Mhm. Były jakieś opcje polskie, czy nie? Nie, w tamtym momencie nic. Ja też w sumie chyba nie szukałem, nie skupiałem się, bo jak już pojawiła się tylko opcja stricte z Norwegii, no to na niej się skupiłem. Nie miałem zamiaru już chyba po tym wszystkim, co widziałem w Polsce i jak to funkcjonuje, no to byłem już troszkę chyba zmęczony mentalnie uczestniczeniem w tym. Czyli z tego co liczę, jak rozmawialiśmy, z początkiem stycznia już wiedziałeś, że trafisz do Norwegii? Już w połowie grudnia. W połowie grudnia, no to już szybko. I jak to wyglądało z twojej może, albo z waszej, z Hubertem też perspektywy, że akurat trafiłeś do tego klubu, akurat do Norwegii?
Hubert ma jakby bazę danych, ma też bazę klubów, które szukają zawodnika stricte na daną pozycję. Odezwał się do niego chyba klub, który szukał na pozycję środkowego pomocnika. Hubert jakby wysłał im wszystkie materiały, żeby się ze mną zapoznali, jak to wygląda, jak ja gram, żeby mieli jakieś rozeznanie. No i potem już było bardzo dużo konkretów, no, że tak powiem, wszystko było dopięte na tip-top. Byliśmy w kontakcie praktycznie codziennie od połowy grudnia i ja już wiedziałem, że to jest ten krok i ja jestem na tak. Tylko zostało mi do domknięcia kilka formalności po prostu w Polsce, żeby się przygotować do wyjazdu. Ludzie z tego klubu się z tobą kontaktowali? Tak, no byliśmy cały czas z trenerem oraz z asystentem w kontakcie. Profesjonalnie? Uważam, że wszystko przebiegło profesjonalnie. To, co było mi przedstawione, to jest zrealizowane w 100%, więc ja jestem jak najbardziej, podpisuję się pod tym. Wiesz, dlaczego o to pytam? Bo w Polsce jest dziwne postrzeganie niektórych państw, jeżeli chodzi o rozwój piłkarski, też o Skandynawię, o Norwegię. Mówimy o klubie, możemy jasno sobie powiedzieć, Nybergsund jest w trzeciej dywizji czy w czwartej? 4. liga. Czwarta liga. No właśnie, mówimy o takim klubie i właśnie też sprawdzałem informację, że jest to bardzo profesjonalny klub, bardzo profesjonalnie podchodzi do zawodników. Też wielu miał w swoich szeregach, albo nawet ma, może ty też za chwilę powiesz, obcokrajowców. I też tak sobie analizowałem to, jak zawodnicy wypowiadają się o polskich klubach w niższych ligach, jak brakuje bardzo dużo profesjonalizmu i często to, co jest zapisane, tak jak przed chwilą powiedziałeś, w kontrakcie, nie jest realizowane, a taki klub z trzeciej, czwartej dywizji potrafi być mega profesjonalny, być może na poziomie klubów pierwszoligowych, ekstraklasowych. Znaczy warunki, które tutaj są, wiadomo, no, w Norwegii nie gra się na naturalnej nawierzchni ze względu na warunki atmosferyczne, to jest jedyny minus, tak? Ale no, pod względem infrastruktury no, mamy miejsce, gdzie mieszkamy, tak? Jest miejsce, gdzie zawodnicy mogą mieszkać. Do dyspozycji mamy 2 auta na zawodników. Jeżeli potrzebujemy, no to na przykład, nie wiem, staramy się też robić tak, że jak jedziemy gdzieś coś załatwić, no to jedziemy wszyscy. No, wiadomo, że czasem jak musisz gdzieś podjechać, to po prostu mówisz, słuchaj chłopaki, biorę auto, jadę, tak? Obok od razu jest, tu gdzie mieszkamy jest stadion kameralny, ale uważam, że jest tak położony w Bardzo takim ładnie. naturalnie pięknym krajobrazie leśnym, że naprawdę robi wrażenie. Duża szatnia, sauna na stadionie, no jedynie czego nie ma to siłownia, ale siłownia jest po prostu w centrum miasta i mamy też do niej darmowy dostęp. Daleko? Daleko do miasta? No my mieszkamy w Nybergsund, a do Trysil, właśnie do tego kurortu tam narciarskiego, no maksymalnie 10 minut autem, A, to niedużo. To niedużo. 7 kilometrów. Mhm. I spotkałeś, jak sezon, podobnie chyba jak w Islandii. Kiedy zaczynacie? Zaczynamy 13 marca meczem pucharowym, a sezon chyba w kwietniu. Mhm. To jest czy czwarta, tak to nazwę, czwarta dywizja, czwarta liga, czwartoligowy zespół i jest sporo obcokrajowców? Znaczy w porównaniu do całego zespołu, no to chyba jest więcej Norwegów, no ale aktualnie jestem ja, jest jeden też bramkarz z Polski, Kuba, też z Travelu, jest jeden zawodnik z Serbii, jeden zawodnik z Holandii, no i też obija mi się o uszy, że prawdopodobnie będzie jeszcze jeden z Hiszpanii. To jest twój pierwszy wyjazd, prawda, jeżeli chodzi o granie w piłkę poza Polskę. Trudno było się jakoś tak przestawić w głowie, że trzeba jednak wyjechać na północ Europy? Czy nie było to problemem dla ciebie? Czy jak już podjąłem decyzję, no to wiedziałem, jakie są jej konsekwencje, ale z perspektywy czasu po przyjeździe uważam, że teraz jest o wiele łatwiej. Początek był na pewno bardzo duży przeskok, no i bariera językowa w postaci, no nie rozumiesz tak norweskiego, jesteś zdany tylko na angielski. To też był dla mnie test, jakby no przygotowywałem się, uczyłem się jakby rok, półtorej indywidualnie. Miałem korepetycje z angielskiego, żeby w jakimś stopniu być na to gotowym, ale uważam, że no lekko nie było na starcie, na pewno. Mhm.
Jeszcze chciałbym Cię zapytać o infrastrukturę. To jest jeden stadion, czy jakieś boiska obok są? Jeden stadion duży. I to sztuczna płyta. Widziałem właśnie na tym w internecie. No fajnie to wygląda ogólnie, bo to jest zespół, który też są jakieś plany odnośnie wyników, czy nie ma nacisku? Po prostu gramy w piłkę i to, co będzie, to się wydarzy. Znaczy jak już Nie sprawdzałem historii tego klubu, czy był wyżej, czy nie, więc tak z ciekawości pytam. No właśnie jak wylądowałem, no to trener podczas podróży, no bo to jest 2 godziny jakby od lotniska, od Oslo, przedstawił mi pokrótce historię klubu, no i to jest klub, który kiedyś grał w drugiej lidze i jakby mówił o tym, że to jest klub z tradycjami, tak, tutaj w tym regionie i nawet niektórzy zawodnicy po prostu dojeżdżają z większego miasta, żeby tu być, nawet w czwartej lidze, niż grać w trzeciej lidze, no bo jest to dobre miejsce dla młodych zawodników, żeby się wypromować, ale też taki klub tutaj z tradycjami, który kiedyś grał wyżej, no nawet Michael Schumacher tutaj przecież brał udział w treningach, grał z tym zespołem, sponsorował, przyjeżdżał tu na narty, też taka ciekawostka. Boisko jak teraz wygląda? Jest śnieg, czy nie ma? Jak to jest? Przygotowana jest płyta? Znaczy my nie trenujemy na naszym stadionie, małe treningi odbywają się na hali z boiskiem sztucznym, ale niepełnowymiarowej 60 na 30. Mhm. Okej, bo tutaj w Islandii właśnie mamy, te hale są fajnie, bo to są zdobione hale właśnie pod zimę, wiesz, i są pełnowymiarowe. Pewnie w Norwegii też takie są. A spotkałeś już naszych rodaków gdzieś w Norwegii, tam w tamtym miejscu, czy jeszcze Tak, się nie... jeden znajomy gra w Toten, to jak my graliśmy sparring właśnie w Raufoss. W Raufoss jest właśnie taki duży obiekt, duży, no pełnowymiarowe boisko na hali, no tam jakby się odbywa winter session, nigdy jakby w Polsce odbywają się typowo okres przygotowawczy, to trenujesz po to, żeby zagrać sparring, a tutaj jest to zrobione bardziej w formie takiego pucharu. Jest jakby taki puchar zimowy. Gramy właśnie tam co tydzień albo co dwa, no zależy jak tam terminy są, no bo i gramy na tej hali jakby tak pucharowo. Mamy najpierw 3 mecze i jeśli potem jest jakby wedle drabinki, gramy dalej jakby między sobą o Mhm. wygranie. Tak cię spytam o pojedynek. Za chwilę będzie w europejskich pucharach. Warszawska Legia zagra z norweskim Molde. Jak stawiasz, jak to widzisz? Jakby miał obstawiać, to myślę, że Legia, no bo piłkarsko oglądałem ich ostatnio dużo meczy w Europie. No i podoba mi się to, jak oni funkcjonują pod wodzą Runiaicia i uważam, że jak najbardziej Legia. I Molde chyba jeszcze nie będzie w takim rytmie meczowym co Legia. Legia już będzie z początkiem Ekstraklasy, bo przecież Ekstraklasa jutro już w Polsce rusza. Chciałbym Ciebie jeszcze zapytać, pewnie tak, rozmawiałeś z trenerem swojego zespołu odnośnie Twojej pozycji na boisku? Nie ma żadnych problemów? Nie, wszystko jest jasne i klarowne. Gramy systemem 4-3-3, 3 środkowych pomocników. Ja jakby jestem tym środkowym. Jest jeden zawodnik typowo stricte na 6, a my jakby gramy we dwóch takie ósemki. Ja gram bardziej z lewej z zejściem do środka do prawej nogi, a na drugiej ósemce pewnie będzie grał drugi zawodnik, który ma naturalnie lewą nogę i też z zejściem do środka. Także jestem ustawiony bliżej lewej strony, a w defensywie to wychodzi takie 4-5-1. Mhm. Chciałbym Cię jeszcze przed pomidorem i na sam koniec sporo klubów w Twojej karierze, przede wszystkim polskich. Myślę, że o norweskich zawodnikach jeszcze nie będziesz się wypowiadał, no bo jeszcze nie graliście razem, może za jakiś czas. Ale chciałbym Cię zapytać o takiego kozaka, z którym grałeś albo przeciwko któremu w Polsce grałeś, którego byś wyróżnił tutaj. Czy Arka, czy w Sielcach, czy w Błękitnych? Pamiętam, że kiedyś graliśmy chyba w Gniewinie, jak w Arce byłem sparring z Apoelem Nikozja, no to tam ogólnie była różnica. Oni grali w europejskich pucharach, no to tam dużo osób rzuciło się w oczy, bo tak stricte jednego jakiegoś kozaka to chyba ciężko mi wybrać. A tak Dużo było pomyślałem, dobrych zawodników i ciężko jest mi sobie przypomnieć po prostu, żeby okej. kogoś nie urazić, ale tak jakbym miał ocenić, to chyba najlepszą taką drużyną wtedy, no to była chyba Apoel Nikozja, jak graliśmy z nimi.
Mhm. A tak sobie pomyślałem właśnie, że powiesz może o kimś z Arki, że Steinborn, Szwoch, Zbozień. Ty No byłeś z Mateusz nimi, mega prawda? dobry piłkarsko. Nie no, my mieliśmy dużo dobrych zawodników, także każdy też był inny. Ja na przykład ciężko mi jest wybrać jednego zawodnika, bo uważam, że dużo było dobrych i robiło różnicę, także nie ma takiego jednego na ten Mhm. moment. A jeszcze sobie teraz przypomniałem, bo chciałem cię spytać o Markusa Viniciusa. Przecież on bardzo mocno zżył się z Arką. Już będąc grubo po 30, grał w Arce, była ekstraklasa, 30 kilka lat, spadek, grał w Arce. Musiałbym sprawdzić, co się z nim dzieje. On naprawdę też tak mocno przywiązał się do Gdyni i do Arki? No zdecydowanie, jakby piłkarsko też, no właśnie, no Markus też bardzo dobry zawodnik. No wtedy jak ja byłem, no to on był chyba w najlepszym okresie z tego co pamiętam. To był Tak. jego prime i robił różnicę na boisku, bardzo dobrze wyglądał, także on też mega pozytywnie, no i zawsze też Gdynia, Arka, współżył on tak samo i czuł się arkowcem z krwi i kości, jak my wszyscy, którzy byliśmy z tamtego regionu. A powiedz mi, z jakiej dzielnicy Gdyni pochodzisz? Ogólnie jak się urodziłem, to mieszkałem na Witominie, ale lata takie nastoletnie spędziłem na działkach leśnych, potem mieszkałem na Mhm. Grabówku, na Chylonii, na Witominie znowu. Teraz aktualnie większość jak jestem to na centrum, także no w Gdyni w wielu dzielnicach. Masz takie swoje ulubione miejsce w Gdyni? Mam, no. Chyba to będzie Bulwar albo Marina, tak mi się wydaje. Okej, fajnie. Dobra, słuchaj, teraz przejdziemy do pomidora. Będziesz miał grafiki. Ja będę czytał, wiesz, a ty będziesz odpowiadał. 10 pytań dla ciebie. Mam nadzieję, że mi się nic tutaj nie zepsuło w programie. No i nic się nie zepsuło. Dobra, tak, nie, i masz jednego pomidora i lecimy. Wrócę jeszcze do Arki i zagram z nią w Ekstraklasie. Tak, W Pogoni Siedlce miałem swój najlepszy okres grania w piłkę. nie, Żałuję, że odszedłem z Polonii Warszawa, bo dziś ze mną w składzie czarne koszule byłyby wyżej w pierwszej lidze. tak, Trener Smalec pójdzie drogą Szulczka i Siemieńca i będzie trenerem Ekstraklasy. pomidor, 5. Puchar Polski dla Arki w 2017 roku to też moja zasługa. Zagrałem w tej edycji 3 mecze. tak, Unia Skierniewice i Gwardia Koszalin to były złe wybory. nie, W Norwegii mam jasny cel, jak najszybciej zadebiutować w Ekstraklasie. tak, Mógłbym przez kilka miesięcy grać za darmo, byleby zadebiutować w reprezentacji Polski. tak, Z Adamem Marciniakiem można by konie kraść. Większego jajcarza w szatni nie spotkałem. tak, I ostatnie, nie przeszkadza mi pogoda w Norwegii. Jak będzie trzeba, będę grał w śniegu i wietrze. tak. Super. No właśnie, jeszcze tak na koniec o Adama Marciniaka, przecież to też ostatnio oglądałem go kilka tygodni temu, był w Food Trucku, też super chłopak i mega, też pozytywna postać, prawda? Zdecydowanie, no jeszcze Adaś przyszedł do nas jako lewy obrońca, grał w środku pola czasem ze mną, więc było wesoło i na treningu i poza. Bo też właśnie w Food Trucku opowiadał, że lewy obrońca stał się środkowym pomocnikiem, a na końcu jeszcze, chyba w ŁKS-ie już jak odstrzelił go Stokowiec, grał na środku defensywy jako środkowy obrońca. No, to Dokładnie. ciekawa postać. Dobrze, równa godzina, fajnie, bardzo Ci dziękuję. Czego mogę Tobie życzyć? Myślę, że przede wszystkim jak zwykle sportowcowi zdrowe, prawda? I przede wszystkim, żebyś dobrze się czuł w Norwegii, bo tak jak mówię, każdemu piłkarzowi, który musi albo nie musi, ale wyjeżdża za granicę, to podwójnie życzę, żeby mu wszystko poszło i żeby Tobie się dobrze ułożył ten pobyt w Norwegii. Nieważne ile on będzie trwał, ale żeby piłkarsko fajnie wyglądało. Ja na pewno będę obserwował, bo obserwuję
piłkarzy za granicą. Serdecznie Tobie dziękuję za wywiad, za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymaj się ciepło, cześć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.